Prawie dokładnie 5 lat temu zrobiliśmy rewolucję, bo wyprowadziliśmy się z domu na lądzie do domu na ziemi. W ziemi pływającej. Na ziemi pływającej, na oceanie. I co? I wydawało nam się, że to jest jakaś mega rewolucja. No i była wtedy. Ale teraz zrobiliśmy kolejną. Ej, nie włączyłeś rejestratora. Jak to nie włączyłem? Przecież idzie. Mamy naprawdę listę już kilkudziesięciu osób, które naprawdę radykalnie, szczególnie jako rodziny, pozmieniały swoje życie. To jest dla nas mega motywujące. Nie, to my wychodzimy z czymś, dajemy coś od siebie dookoła i jeżeli ktoś to bierze, no to będzie nam bardzo miło, jeżeli będzie chciał coś oddać nam, tak? Chwilowy. Zrobiliśmy zoom out na 2 miesiące, bo jakoś tak poczuliśmy, że musimy się sfokusować nad tym, co robić. Zrobiliśmy już pierwszy rejs taki z elementami medytacji, tantry i tak dalej. Doszła do tego jest bardzo ważna Gruba rzecz, sprawa. o której właśnie teraz powiemy. Dobrze. Dla mnie chyba taką najważniejszym punktem to jest ostatni dzwonek w życiu, żeby spędzić z nimi czas razem. Mamy taki plan, że właściwie teraz pracujemy nad tym, żeby właściwie dalej żyć na Łodzi, bo nie wyobrażamy sobie czegoś innego. To jest absolutnie nasz styl życia. Teraz ta sytuacja na świecie jeszcze bardziej nas Utwierdziła w utwierdza, przekonaniu, że że to był odpowiedni kurs. Dokładnie. Dobra, słodziaku. Okej. Dzień dobry Wam. Dzień Cześć, dobry kochani. Witamy z naszego domu na Martynice. U nas trwa sezon huraganowy i te huragany dookoła nas szaleją. U nas w naszych sercach, duszach chyba też troszkę. Cześć, tak, jest totalny kreatywny I chaos. przez te huragany też właśnie próbowaliśmy od kilku dni nagrać dla Was tego vloga, ale różne przeszkody stawały nam na drodze. Zarówno techniczne, jak i atmosferyczne. I żywiołowe. Tak. I dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o zmianach w naszym życiu. Tak jakby te 5 lat temu, co zrobiliśmy tą zmianę i No właśnie, bo na prawie lodzie. dokładnie 5 lat temu wyprowadziliśmy się z domu na lądzie na dom na wodzie. No i wtedy to była dla nas mega rewolucja życiowa, ale teraz się okazuje, że robimy kolejną. Zrobiliśmy zoom out na 2 miesiące, bo jakoś tak poczuliśmy, że musimy się sfokusować nad tym, co robić. Stwierdziliśmy, że musimy się troszeczkę zawęzić nad czymś, bo nie możemy robić 10 rzeczy na raz dobrze. Przede wszystkim to, co chcemy, co kochamy, chcemy robić. No i to właśnie skupić tak się do nas na tym, doszło, żeby... Ale doszła do tego jest bardzo ważna Gruba rzecz, sprawa. o której właśnie teraz powiemy. Dobrze. Przez całą tą Mistrz sytuację. krótkiego wstępu, czyli ja. Proszę. Oddaję pałeczkę. Słuchajcie, parę lat temu jakoś tak miałem takie poczucie, że chcę zorganizować tak nasze życie, no nie ukrywając szczególnie finansowe i w ogóle logistycznie wszystko i tak dalej, że jak się zdarzy dołek ekonomiczny i moja firma będzie rozdawała długie urlopy bezpłatne, żeby uratować ludzi, którzy nie chcą odejść, niechcący zostać wywaleni, to ja chciałbym być w tej pozycji właśnie, żeby się na to załapać. No, co prawda nie przewidywałem, że cały świat się złoży trochę. Myślałem tylko o mojej firmie, o tym głównym naszym źródle zarobkowania. No ale to, jakby to powiedzieć, z mojego personalnego punktu widzenia nie zrobiło to większej różnicy, bo wziąłem 3 lata wolnego. I co? I co? No właśnie pytaliście się właśnie o to, co z Bartka lataniem, bo przez właściwie COVID od marca nie lata i nie będzie. Od początku marca nie latam i nie będę latał przez co najmniej jeszcze 3 lata. Tak, a mówię co najmniej, bo nie wiadomo, co będzie za 3 lata. Więc w ogóle postanowiliśmy, że nie chcemy, żeby Bartek wracał do pracy i to oczywiście wiąże się z tym, że tracimy główne źródło utrzymania i też te 2 miesiące mieliśmy taki moment, że tak zastanowić się w takim razie, po pierwsze, czy chcemy wziąć to wolne, czy jesteśmy na to gotowi. Po drugie, czy te nasze pomysły, te projekty możemy jeszcze bardziej, bo niektóre z nich już przynoszą jakieś tam dochody, ale no to nie jest tyle, żebyśmy utrzymali łódkę i tak dalej, więc musieliśmy się jakoś przefokusować, żeby naprawdę zawęzić swoją uwagę na tych rzeczach, które w miarę szybko możemy doprowadzić do takiego stanu, żeby one zaczęły nas tutaj troszeczkę utrzymywać, tak? No i co? No więc jaki mamy plan? Mamy taki plan, że właściwie teraz pracujemy nad tym, żeby właściwie dalej żyć na Łodzi, bo nie wyobrażamy sobie czegoś innego. To jest absolutnie nasz styl życia. Teraz ta sytuacja na świecie jeszcze bardziej nas utwierdziła w przekonaniu, że to był odpowiedni kurs. Dokładnie, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że jesteśmy w miarę możliwe, jeszcze bardziej poza tym systemem. Mamy chociaż jakikolwiek wpływ na to, co robimy. Dzieciaki możemy uczyć sami, tak? I że tutaj, no to jest super i właśnie chcemy. No dobra, to po co te 3 lata wolnego? Dla mnie chyba tego najważniejszym punktem tutaj, takim totalnie najważniejszym przetargowym było to, że dzieciaki mają teraz 5 i 7 lat
I takie mam wrażenie, że to jest ostatni dzwonek w życiu, żeby spędzić z nimi czas razem, prawdziwie razem. I dopiero teraz, jak w czasie tej pandemii byliśmy naprawdę razem, non-stop, 24/7 przez parę miesięcy, to zauważyłem, jak mnie tu brakowało, kiedy mnie nie było 2 tygodnie w miesiącu na pokładzie. I jakoś to strasznie do mnie doszło. I dopiero teraz czuję, jak łapię naprawdę taki zupełnie inny poziom głębszego kontaktu z tymi dzieciakami. Więc to był argument numer 1, bo wiem, że mam ostatnie parę lat na to, żeby naprawdę z nimi spędzić czas, później oni już odlecą w swoją własną stronę. Argument numer 2 był taki, że no chcemy się, tak jak na początku całej tej dyskusji powiedzieliśmy, chcemy się sfokusować na czymś, tak? I teraz, żeby naprawdę się sfokusować i zrobić te rzeczy, które siedzą kreatywnie w naszej głowie, no to ja nie mogę być rozleciany pół na pół i w momencie, kiedy jestem tu na łódce, to i tak połowę czasu dochodzę do siebie, bo właśnie przeleciałem 25 stref czasowych. I teraz dopiero widzę, jak nabieram luzu i tej głębokości i tego wglądu, żeby naprawdę coś fajnego stworzyć. I to super idzie. 3. To jest to, że fajnie, bo teraz nie mamy ograniczenia tego, że musimy gdzieś cały czas krążyć od punktu A do B, gdzie jest zaplanowane, że ja stamtąd polecę albo tam przylecę, tylko możemy faktycznie wziąć łódkę i pojechać dookoła świata, jeśli nam to wpadnie do głowy, tak? No więc oczekujcie tego, że będziemy naprawdę w bardziej egzotyczne miejsca jeździć w ciągu roku, 2 i naprawdę fajne rzeczy Wam pokazywać, bo dzięki temu, że jesteśmy we własnym domu i w całości z rodziną, to nawet jeśli będą różne kwarantanny, restrykcje i tak dalej, no to cóż, no to pojedziemy, odsiedzimy gdzieś tam 2 tygodnie, po czym wyjdziemy na ląd, zrobimy, pozwiedzamy, poznamy ludzi, zrobimy materiał i może dzięki temu właśnie będziemy w stanie nawet jeszcze fajniej Wam pokazać rzeczy w momencie, kiedy to takie normalne podróżowanie, jakie było dotychczas, będzie troszeczkę ograniczone, tak? No i to są takie chyba główne argumenty. Chcemy, no ale z drugiej strony czegoś trzeba się utrzymać i pytacie o to, co non-stop, szczególnie osoby nowe, które gdzieś tam dochodzą do naszych społeczności. Więc to co, tak, to może zaczniemy od starych rzeczy, które ciągniemy do przodu i powiemy też o nowych rzeczach, tak? Więc na pewno chcemy kontynuować nasze vlogi podróżnicze. Tak. To niestety mamy z tym cały czas spore problemy i to też wzbudza w nas cały czas i wzbudzało wiele frustracji, stąd też taki dystans, co zrobić dalej, ponieważ dlaczego? Bo dostajemy no mega niesamowity w ogóle feedback od Was, bo dostajemy fantastyczne wiadomości, że kurczę, jak cudnie, że to pokazujecie, że tyle się dzieje, że tak inspirujecie nas, żeby zmieniać coś w życiu i tak dalej. Albo nawet od takich prostych, no to nawet też cudownych rzeczy, że ludzie jakoś tam nie robią zmian rewolucyjnych w swoim życiu, ale żyją naszymi przygodami jakby tak przez proxy, tak? Albo nie odkładają swoich takich drobnych, fajnych marzeń na kiedyś, tak? Więc no, generalnie lista tych różnych takich osiągnięć, tak? Czyli takich rzeczy, że kurczę, coś nam się udało przekazać, coś to zmieniło w czyimś życiu, to jest dla nas mega motywujące. Mamy naprawdę listy już kilkudziesięciu osób, które naprawdę radykalnie, szczególnie jako rodziny, pozmieniały swoje życie, czyli na przykład sprzedali wszystko, wzięli kamper, pojechali w świat, albo sprzedali wszystko, wzięli łódkę, kupili i pojechali w świat i różne takie inne cuda na kiju. Więc to nas mega motywuje, ale no z czegoś trzeba żyć, tak? Więc tutaj właśnie chcemy się zwrócić do Was o pomoc i to niekoniecznie musicie zostać zaraz patronem na Patronite, czy na Patreonie, czy tam przez PayPal, bo to nie o to chodzi, tylko jednym z takich głównych pomocy dla nas teraz jest to, że jeżeli widzicie jakiś fajny post od nas, czy fajny film, to bardzo prosimy, po prostu udostępniajcie go. Dlatego, że jest absurd taki, że my mamy w tym momencie 30 000 subskrybentów. To nawet nie chodzi o liczbę, to chodzi o generalnie ideę, że, system generalnie nas nie lubi i to dlatego, że po pierwsze tak, mówimy o życiu poza systemem, to znaczy, że coś niewygodnego dla systemu się tutaj dzieje, gdzieś tutaj jakieś różne rzeczy. 2. Na YouTubie przez to, że mamy dzieci i nasze dzieci nie noszą koszulki w vlogach, jesteśmy, można powiedzieć, zbanowani, a z drugiej strony przecież nie będziemy ubierać dzieciom w koszulkach na Karaibach, na wszystkich vlogach, bo żeby usatysfakcjonować po prostu potrzeby różnych tutaj dostawców i platform, tak? Więc to jest bez sensu. Problem jest taki, że chcemy pokazywać życie takie w pełnej naszej wolności, a ta pełna wolność nie jest tolerowana przez korporacje, które rządzą tymi mediami. No i mamy trochę I właśnie tu też jest trzecia kwestia, że używamy słów bardzo niewygodnych, typu wolność, nie wiem, nagość,
nie mówiąc już seksualność, kobiecość, Tak, to już takie jest po prostu masakra, rzeczy, tak. które powodują, że chcemy, żebyśmy wszyscy docierali na co dzień do tych takich aspektów, kim naprawdę jesteśmy, odcinania takiego programów, tego co nas tam Wyrzucania dookoła schematów. bombarduje i to nie jest, niestety są to słowa, które nie do końca są mile widziane przez wyszukiwarki, algorytmy i te różne tam inne techniczne aspekty. No Zamierzam właśnie. się utrzymywać tyle co możliwe z tych naszych vlogów. Oczywiście to jest jakaś taka bardzo mała na razie kropelka, ale no kropla do kropli. Na pewno będziemy zapraszać dalej na nasz pokład od czasu do czasu. Co prawda teraz to podróżowanie stało się dosyć bardziej skomplikowane, niepewne i trudno coś planować, ale myślę, że będziemy to na pewno kontynuować. Ale dalej na szczęście mamy dość dużo chętnych. Po drodze szykują się nasze nowe jakieś projekty. Będziemy starać się w ramach Love Universe robić... No ale właśnie, mogę tutaj? Bo tak przeleciałeś nad tymi rejsami, ale jest tu pewna znaczna kwestia, jeśli chodzi o te rejsy, bo dlatego, że zrobiliśmy już pierwszy rejs taki z elementami medytacji, tantry i tak dalej w lutym i to bardzo fajnie wyszło i bardzo chcemy to kontynuować, więc nie tylko będziemy robić rejsy takie typowo turystyczne, od których w sumie de facto chcielibyśmy raczej zacząć odchodzić, mniej ich robić, a więcej robić takich właśnie rejsów, gdzie jesteśmy w stanie zaoferować siebie w całości, czyli to wszystko, co myśmy się przez ostatnie 8 lat nauczyli na tej drodze jakiegoś samorozwoju, tak? Czyli taki bardziej warsztat, troszeczkę warsztat, elementy warsztatów, ale to bardziej troszkę rano, troszkę to wieczorem. bardziej dla chętnych takich właśnie, jeśli lubicie jogę, medytację, to popołudniami czy rano przy wschodzie słońca możemy to robić. Ale to tak, to te rejsy, plus w ramach Love Universe będziemy na pewno prowadzić warsztaty, właśnie starania się, aby poszukać, odciąć jak najwięcej tych programów, które gdzieś tam mamy z otoczenia, z rodziny, siebie samego prawdziwego. W ogóle ze wszystkiego dokładnie i to będą i tantryczne, tak zwane tantryczne medytacje no i w planie też mamy napisanie książek, więc trochę będzie się działo. Książkę dla dzieci już zaczęliśmy pisać, tak, a książkę dla dorosłych chyba dzisiaj wieczorem. Kuba w głowie. Właśnie mija 5 lat, bo właściwie tak, no za kilka dni dosłownie. Jest 4 teraz, września wypłynęliśmy ze Świnoujścia. Jest właściwie 4 września 2015. Wow. Wypłynęliśmy z Polski z naszym całym Majdanem. To w ogóle mamy tak, że wracamy czasami emocjonalnie do tych okresów takich, że jak my daliśmy radę, że to... Na tej łódce i w ogóle poukładać sobie kompletnie po swojemu to życie. Trochę wspominam jak czarną dziurę w jakimś życiorysie. Ale był sajgon. Ale było warto chyba, nie kochanie? No pewnie, że było warto. No. I 5 lat później w ogóle tego nie żałujemy. No. Robiliśmy na bieżąco to, co czuliśmy, że chcemy zrobić w życiu i to jest fajne. I co jest dla nas w tym momencie najbardziej ważne, żeby na tym się skoncentrować, a nie na tej pogoni za kolejnym samochodem, takiego wyścigu po coś, który się w ogóle nigdy nie kończy. To jest taki wyścig po szczęście, gdzie nie ma tam satysfakcji, nie ma tam ukojenia. Ten okres tej pandemii pokazał to, że daleko nie trzeba szukać i dużo nie potrzebujemy na co dzień. Segredos venda floresta de luz, Pachamama, abre a consciência dos seus filhos a crescer.